Wjechaliśmy do wsi Góra Świętej Anny, w której znajduje się zespół klasztorny franciszkanów z sanktuarium Świętej Anny Samotrzeciej. Sanktuarium z figurą Świętej Anny z XV wieku jest miejscem licznych pielgrzymek. Jedna z największych pielgrzymek z udziałem papieża Jana Pawła II odbyła się 21 czerwca 1983 roku. Tę pielgrzymkę upamiętnia pomnik Jana Pawła II autorstwa artysty rzeźbiarza Kazimierza Gustawa Zemły, odsłonięty 21 czerwca roku 2000. Do Bazyliki Świętej Anny, będącej jej sanktuarium, wiodą 3 bramy. Od strony północnej monumentalne schody prowadzą do bramy Ave Maria wzniesionej w 1965 roku. Od strony wschodniej znajduje się brama papieska przebudowana w 1983 roku, aby mógł przez nią przejechać samochód z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W bramie papieskiej umieszczono herby papieskie Jana Pawła II i Benedykta XVI, który był tutaj jako kardynał. Wchodzimy przez nią na teren bazyliki zwany Rajskim Placem. Trzecia brama, do której prowadzi 70 schodów, została wzniesiona w 1854 roku. Jest to główne wejście do bazyliki, przy którym bracia franciszkanie witają pielgrzymów. Rajski Plac jest otoczony krużgankami, w których wierni mogą się wyspowiadać, schronić przed upałami lub wysłuchać mszy świętej. Na południowej ścianie Rajskiego Placu znajduje się kaplica Matki Bożej Fatimskiej. Pierwszy kościół w tym miejscu wzniesiono pod koniec XV wieku z fundacji Mikołaja i Krzysztofa Skały. Kościół rozbudowano w 1673 roku z fundacji rodu Gasin, którzy sprowadzili tu franciszkanów. Kościół był wielokrotnie przebudowywany. W 500. rocznicę powstania kościoła i ruchu pielgrzymkowego w 1980 roku papież Jan Paweł II podniósł kościół do godności bazyliki mniejszej. Bazylika Świętej Anny jest budowlą jednonawową, wymurowaną z kamienia bazaltowego i ma wymiary 38 na 12 metrów. Prezbiterium z ołtarzem głównym jest węższe od nawy. Oddziela go marmurowa tralkowa balustrada. Sklepienie prezbiterium jest kolebkowo-krzyżowe. Fresk nad ołtarzem przedstawia śmierć świętej Anny. W barokowym ołtarzu, który zdobią postacie aniołów, znajduje się słynąca cudami figura świętej Anny Samotrzeciej wykonana z drewna lipowego. Ma wysokość 54 cm. Po bokach ołtarza ustawiono figury świętego Józefa i świętego Joachima. Święta Anna trzyma Maryję na lewym ramieniu i Jezusa na prawym. W głowie figury znajdują się jej relikwie. W prezbiterium za ołtarzem znajdują się 2 witraże wielkich reformatorów franciszkańskich. Z lewej świętego Bernardyna ze Sieny i z prawej świętego Jana Capistrana. W obejściu za ołtarzem krucyfiks otoczony bogatą płaskorzeźbą. W centralnym miejscu łuku tęczowego znajduje się herb franciszkański, nad nim na planie Jerozolimy Chrystus na krzyżu, a przy nim Maryja i Jan Apostoł oraz święty Franciszek z Asyżu. Na lewej ścianie oddzielającej nawę od prezbiterium znajduje się ołtarz boczny poświęcony świętemu Józefowi. Figura świętego Józefa z dzieciątkiem umieszczona jest w niszy.
Z prawej strony podobny ołtarz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Pozostałe ołtarze boczne poświęcone są Franciszkaninowi świętemu Piotrowi z Alcantary, świętemu Antoniemu, świętemu Franciszkowi i świętej Jadwidze Śląskiej. Od strony południowej dobudowano nową kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej. Kaplica posiada dwa witraże. Jeden witraż przedstawia świętego Jacka Odrowąża, drugi świętego Maksymiliana Kolbę. Między nimi ołtarz z kopią obrazu jasnogórskiego. Renesansowo-barokowy wystrój nadano kościołowi w latach 1957–1964. Prace odbywały się pod kierownictwem Józefa i Marii Miczke. W 1993 roku pozłocono ołtarz główny, ołtarze boczne i ambonę oraz odrestaurowano obrazy, figury i witraże. Chór muzyczny nadwieszony jest na szerokiej arkadzie. Po środku kartusz z herbami Johannesa Turco i Sebastiana Rostoka, biskupów wrocławskich. Freski odrestaurował, a nad organami namalował Georg, syn państwa Miczke. Do wyposażenia bazyliki należą dębowe konfesjonały oraz marmurowa chrzcilnica. Opuszczamy sanktuarium ponownie przez bramę papieską. Po prawej stronie znajdują się zabudowania klasztorne franciszkanów. W dole widoczna jest grota lurdzka i ołtarz polowy. Aleją hrabiów von Gasin idziemy do domu pielgrzyma, mijając cmentarz. Ogromny dom pielgrzyma może pomieścić jednocześnie 1000 pielgrzymów. Jest w nim stołówka i sala konferencyjna na 300 osób oraz ponad 400 miejsc noclegowych. Prowadzą go franciszkanie. Zjeżdżając z góry Świętej Anny, mijamy stację kalwaryjskiej drogi krzyżowej liczącej 5 kilometrów.